Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Marcin Dyderski z Zakładu Ekologii. Podczas wykładu omówione zostaną czynniki odpowiedzialne za sukces gatunków inwazyjnych, których negatywne oddziaływanie na rodzimą różnorodność biologiczną jest już stosunkowo dobrze rozpoznane, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu na proces inwazji. Inwazyjne gatunki roślin. Co pomaga im w ekspansji? Inwazje biologiczne to jedno z głównych zagrożeń, zarówno dla różnorodności biologicznej, jak i dla gospodarki. Są one odpowiedzialne zarówno za wymieranie gatunków, przekształcenie ekosystemów, jak i straty w rolnictwie czy leśnictwie. Kiedy możemy mówić o gatunkach inwazyjnych? W biogeografii i ochronie przyrody mówimy o inwazjach gatunków obcych geograficznie, czyli takich, które dzięki działalności człowieka trafiły na obszar, na którym nie występowały naturalnie. Zwykle ma to związek z przekroczeniem barier geograficznych, np. mórz czy dużych łańcuchów górskich. Gatunek obcy w nowym miejscu niekoniecznie musi osiągnąć sukces. Spośród wielu sprowadzonych gatunków tylko część jest w stanie się zadomowić, czyli być w stanie rozmnażać się z sukcesem. Pośród zadomowionych gatunków tylko część jest w stanie rozprzestrzeniać się i wnikać do ekosystemów. Zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się lub negatywny wpływ na gatunki rodzime są wyznacznikiem inwazyjności gatunków obcych. Spośród drzew i krzewów najczęściej występującymi w Polsce gatunkami inwazyjnymi są czeremcha amerykańska, dąb czerwony, robinia akacjowa, jesion pensylwański, klon jesionolistny i bożodrzew gruczołowaty. Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych zależy od czynników, które możemy podzielić na 3 grupy. Związane z cechami konkretnego gatunku, dostępnością nasion w środowisku oraz z cechami środowiska, do którego nasz gatunek chciałby wniknąć. Do oceny ryzyka związanego z konkretnym obcym gatunkiem musimy więc wziąć pod uwagę miejsca, dla których przeprowadzamy ocenę ryzyka. W zależności od skali przestrzennej rola poszczególnych czynników będzie się zmieniać. Na przykład w skali fragmentu lasu liczebność młodego pokolenia czeremchy amerykańskiej będzie zależała od kilku czynników. Po pierwsze, żyzność gleby decyduje o tym, jakie gatunki będą dominowały w drzewostanie. To z kolei przekłada się na warunki świetlne, bezpośrednio ograniczające rozwój młodych drzewek. Co więcej, konkurencja z roślinnością dna lasu również będzie wpływała na wzrost młodych drzew. Różne gatunki będą w różny sposób reagowały na dostępność światła. Na przykład siewki czeremchy amerykańskiej mają nieco mniejsze wymagania niż siewki dębu czerwonego. Czynnik ten wpływa zarówno na ich liczebność, jak i na przeżywalność po pierwszym roku od skiełkowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na sukces gatunków inwazyjnych jest dostępność propagu, czyli części rośliny pozwalającej na rozprzestrzenianie się, np. nasion, kłączy czy rozłogów. Im dalej od źródła nasion lub im mniej owocujących drzew w pobliżu, tym mniejszy sukces odnowienia badanych gatunków. Te czynniki mają duże znaczenie w skali lokalnej, jednak jak będziemy patrzeć na coraz większy obszar, to właściwości siedliska będą coraz bardziej zdeterminowane przez warunki klimatyczne. Z tego względu w skali krajowej czy kontynentalnej zakładamy, że głównym determinantem rozmieszczenia gatunków jest klimat. To, jak dany gatunek obcy będzie reagował na zmiany klimatyczne, zależy od przyjętego scenariusza zmian klimatycznych, który jest dużym źródłem niepewności. Ważny jest także scenariusz czasowy, w którym rozpatrujemy ryzyko inwazji. Na przykład widzimy tutaj, że robinia akacjowa będzie zmieniać swoją niszę klimatyczną znacznie wcześniej niż spodziewaliśmy się we wcześniejszych badaniach. Widzimy też, że niektóre gatunki obce będą w stanie rozszerzać swoją niszę klimatyczną wraz ze zmieniającym się klimatem. Podsumowując, zmieniający się klimat może spowodować zarówno utratę optimum klimatycznego obecnie występujących gatunków inwazyjnych, jakby otworzyć innym drogę do podboju dalszych obszarów.
Z tego względu konieczne jest opracowanie modeli rozmieszczenia dla całego szeregu obcych gatunków drzew, by móc przewidzieć zagrożenie i na czas opracować odpowiednie środki zaradcze.